Witajcie ponownie. Dzisiaj coś, że tak powiem, nowego od starego. W sensie, znacie ten model pewnie z paru recenzji w internecie. Jest to piła Parkside'a z szyną prowadzącą. Tylko co ciekawe, wypuścili teraz jej nowszą wersję z upgrade'owaną, czyli unowocześnioną, że tak powiem, wersję piły, która jest jakiś czas już na rynku, myślę, że z 2-3 lata. Miałem poprzedni model, on teraz, że tak powiem, został przekazany w dalsze ręce. Ja nabyłem tą piłę. Na moje potrzeby tamta się sprawdzała, natomiast ta ma jeden element, który zdecydował za jakby wymianą tego starszego modelu. Kwestia dla mnie, głównie dlaczego to zrobiłem, kwestia bezpieczeństwa. Piła przyjeżdża zapakowana w dość ciekawy sposób, teraz to zobaczycie. Chyba najdziwniejszy karton, jaki dostałem z Lidla. Specyficzny, ale okej, no logika w tym jest. Mój był uszkodzony podczas transportu, no ale powiedzmy nie wpływa to na samą piłę. Piła przyjeżdża mniej więcej tutaj, natomiast tutaj są ułożone szyny prowadzące, po których możemy, że tak powiem, prowadzić piłę i ciąć w liniach prostych. Zrobię sobie teraz krótki unboxing. Samo cięcie dorzucę pewnie w kolejnym filmie albo przedłużę ten film. Natomiast chciałem Wam pokazać, jest to nowość, dla mnie bardzo fajna piła, u mnie się sprawdza, natomiast ja ciąłem i tnę do dzisiaj dużo drewna litego. Stąd właśnie to, o czym za chwilę powiem, bardzo mi ułatwia pracę i po prostu dla mnie jest to bezpieczniejsze rozwiązanie. Ok, rozpakowujemy sobie piłę. Przyjeżdża to w takiej wersji. Sama piła znajduje się tutaj. No, mamy kartonik osłonowy na sam silnik. Natomiast poniżej mamy szynę prowadzącą w dwóch elementach. Kartonik na razie do posprzątania. Kiedyś trzeba to zrobić. Mamy szynę prowadzącą zapakowaną osobno. Sama piła jeszcze nie używana. Pardon, zablokowałem się na mikrofonie. Już sama piła prezentuje się w ten sposób, natomiast szyna prowadząca wygląda tak. Tutaj klucz do łączenia szyn ze sobą, mały imbusik. Szyna prowadząca, o której też za chwilę powiem, bo widzę, że parę osób przy zakupie takiej piły po raz pierwszy robi pewien błąd, o czym za chwilę powiem. Rozdzielona kartonikiem w dwóch egzemplarzach, natomiast podejrzewam, że w tym egzemplarzu jest podobnie jak i w poprzednim. Trzeba sobie sprawdzić kąt prosty, zresztą może zrobimy to od razu. Sprawdzimy od razu kąt prosty. Zakładam, że słuchajcie, chyba jest lepiej niż w ostatnim moim modelu. Tutaj, jak widać, wydaje się być w porządku. Tu się ładnie schodzi. Zobaczymy jeszcze drugą. Zakładam, żebyśmy ją łączyli w ten sposób. No tu już widać ewidentnie, że jest gorzej. Zaraz operator zrobi zbliżenie. Ja Wam tylko pokażę, przyłożę tutaj kąt prosty. Jak zobaczycie, widać ewidentnie szparkę po całości. Na końcówce już się schodzi, a od wewnątrz widać, że z kątem prostym ucieka. Od tej strony jest szpara. I dokładnie ten sam problem miałem w ostatnim modelu, jeszcze przed tą aktualizacją piły. Słuchajcie, prosta rada, jeżeli macie piłę ukosową, bądź macie możliwość dać komuś, kto ma piłę ukosową, żeby z tarczą do aluminium przy przyłożeniu do piły, do przykładnicy z tyłu, jeżeli złapie dokładnie kąt 90 stopni, po prostu tarczą do aluminium uciąć jedną i drugą prowadnicę. Wtedy one po połączeniu stanowią jeden długi element równy, bo w tym momencie ona wiadomo gdzieś tam nam będzie skosować i nie będzie to prawidłowe. Ale to mówię, to tylko drobnostka, powiedzmy, którą można sobie, że tak powiem, dopracować. Wiadomo, że jest to sprzęt dla amatora, natomiast mówię, no spełnia swoje zadanie. I teraz tak,
Dlaczego główny powód wymiany imbusik sobie odkładamy do łączenia? Łączymy ją za pomocą, od spodu pokażę, nie ta listwa. Łączymy ją za pomocą tego tutaj płaskowniczka z takimi dodatkowo jeszcze śrubami imbusowymi, żeby ją, że tak powiem, skręcić. Po odkręceniu tych śrub przesuwamy sobie, wsuwamy w drugi profil, łączymy na tej listewce. Szkoda, że jest jedna, powinny być dwie, żeby właśnie ona była bardziej stabilna, żeby nam nie prężyła w żadną stronę. No ale mówię, jest to sprzęt dla amatorów. Natomiast całkiem nieźle się sprawdza, szczególnie w tej kwocie. Teraz pokażę główną rzecz, dlaczego w ogóle z mojej strony nastąpiła wymiana piły, ponieważ ja z tamtej byłem zadowolony i nic mi nie zarzucił, mówię, przeszła w kolejne ręce, dalej działa, wszystko jest z nią w porządku. Natomiast tak, może ja to pokażę tutaj, odblokowując. Tu nam się pojawia coś, czego wcześniej nie było. Tu. Chodzi o nasprężenie, czyli dalej piła jest traktowana jako piła wgłębna. Natomiast czemu służy ten klin? W momencie cięcia materiału i gdy materiał nam się zaczyna schodzić za piłą, ten klin nam zabezpiecza to, że nie mamy tutaj, nie zaciska nam piły, przez co on nie ma tego odrzutu. Bardzo fajne rozwiązanie, spotykane w droższych modelach, nie w modelach za 400 parę złotych w tym momencie bodaj. Jeszcze nią nie ciąłem, nagram oczywiście film też z cięcia, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Natomiast widzę, że doszły też oznakowania dokładnie, że jak powiem, miejsca, w którym piła nam się zagłębia w materiał, chociaż w poprzednim modelu chyba też to było nawet na czerwono oznakowane. Jeszcze nie wiem, na ile to jest dobrze oznakowane, no wytłoczenia są, w każdym razie nie wiem, czy widać tutaj strzałeczki. Jedna strzałka, druga strzałka. Oznaczam przy maksymalnym zagłębieniu piły, w którym momencie jakby piła maksymalnie nam dotnie materiał, że jeżeli chcemy, żeby powiedzmy tniemy w prostokącie, żeby to było idealnie ucięte, wtedy wiemy, do jakiego fragmentu dojechać, żeby dobrze uciąć. Poza tym piła bez większych zmian konstrukcyjnych, chociaż to dla mnie akurat było dość znaczące, w sensie dołożenie klina rozdzielającego z tyłu. Ograniczył głębokości, luzowany, dwie skale AB. Jedna służy nam do tego, że gdy mamy na prowadnicy, wtedy używamy skali A, bez prowadnicy skali B. Piła, ogranicznik sobie skręcamy w prawą stronę po ustawieniu na skali. Dodatkowo regulacja z przodu i z tyłu kąta pochylenia piły. Kąt w oznaczeniu do 45 stopni od 0 stopni. Tu macie też skalę, czyli piłę możemy pochylić sobie na zewnątrz. Oczywiście no nie jest to piła Maffela, czyli w momencie pochylenia tarczy trzeba pamiętać o tym, że niestety natniemy sobie gumę, która jest na profilu i już nie będzie nam tak dokładnie pokazywało linii cięcia. Posiada oczywiście też blokadę wrzeciona po opuszczeniu. Możemy sobie zblokować, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj. Blokujemy sobie piłę, odciągając tą dźwignię. Tu dodatkowo od góry mamy przycisk czarny. Szkoda, że nie czerwony, ponieważ jeżeli już robią wszystkie elementy, powiedzmy, że jak powiem, ruchome w pile czy do obsługi piły, to też powinny być czerwone, nie zrobili tego. Teraz tutaj blokujemy sobie tarczę i w tym momencie możemy kluczem, który jest załączony tutaj przy kablu, też szkoda trochę, że przy kablu, ale mówię, cały czas mówię o sprzęcie amatorskim, to nie jest sprzęt profesjonalny. Klucz przy kablu nie jest przy pile nigdzie schowany, aczkolwiek jest tutaj miejsce, w sensie no daliby radę to zrobić, no szkoda, że jeszcze nie pomyśleli o tym. Natomiast tym imbusem spokojnie sobie odkręcamy tarczę, wyciągamy śrubę, która nam blokuje tarczę, możemy to łatwo wymienić i bezpiecznie. Oczywiście zawsze robimy to na wyłączonym zasilaniu. Podnosząc, z powrotem możemy wrócić do wyjściowej pozycji piły wgłębnej. I oczywiście spust, to jest też kwestia bezpieczeństwa, spust nam zadziała w momencie ruszenia tej dźwigni do góry, dopiero możemy włączyć sam zapłon piły. Klucz jest odciągowy z dodatkową regulacją do odkurzacza. I teraz tak, powiem jeszcze krótko o jednej rzeczy. Na razie Wam nie pokażę cięcia samą piłą, ponieważ jest już późno i dość późno dostałem sprzęt do testu, ale na pewno sobie z nią zrobimy cięcia. Dodatkowo zapraszam też, ponieważ prawdopodobnie będziemy robić bardzo ciekawy projekt. Zaprosiła nas firma zewnętrzna do nagrania, powiedzmy, filmu z montażu kuchni. Będziemy to robić sami. Może Wam się to spodoba, na pewno część tego sprzętu zobaczycie na miejscu. Będziemy na pewno robić
zlew, czyli otwór właśnie piłą wgłębną, wyżynarką, możliwe, że też frezarką. Pokażemy parę sposobów, jak zrobić otwór w blacie, żeby wpuścić tam zlew. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Dość fajny projekt. My jesteśmy już, że powiem, zniecierpliwieni i troszkę stremowani tym projektem. Także bylibyśmy wdzięczni za wsparcie, za komentarze, jak Wam się to podoba, jak w ogóle czy chcielibyście więcej takich projektów. Natomiast teraz jeszcze powiem o jednej rzeczy, o którą dużo osób pyta na forach i często robią błąd przy pierwszym użyciu, albo są po prostu zdziwieni, czy niepewni tego, co robią. Jeżeli mamy naszą szynę prowadzącą, naszą, no tak nazwijmy ją szyną prowadzącą, w momencie jak mamy nową szynę i ustawimy sobie na niej wyżynarkę, dodatkowo do regulacji tutaj mamy takie mimośrodowe pokrętła, żeby stracić luzy na pile. Pardon, bo ja mam pocięte paluchy, także widać, że coś się dzieje w warsztacie. Przód, tył sobie zaciskamy, o, piła już straciła kompletnie luzy, już jej nie jestem w stanie poruszyć. Te dwa czerwone pokrętła z tyłu piły służą nam do regulacji tego. Straciliśmy luzy, mimo tego piła chodzi, tu jest wszystko ok i zaznaczam na nowej szynie. I teraz co się dzieje? W momencie, jak mam kąt 90 stopni ustawiony względem płaszczyzny, schodząc piłą w dół, przy pierwszym razie, i to jest nawet w instrukcji dość ładnie opisane, przy pierwszym razie każda piła przy nowej listwie musi naciąć tą gumę. I to jest normalna sprawa, to nie jest to, że sobie uszkodziliśmy listwę, bo dużo osób tak myśli, że od razu naciąłem tą gumę, uszkodziłem listwę, trzeba ją wymienić. Nie. Chodzi o to, że w momencie, kiedy piła sobie ją utnie na danej listwie, mamy wtedy idealnie pokazany żaz po cięciu, przez co przykładając sobie do materiału, gdzie mamy powiedzmy cechę zrobioną, wzdłuż której chcemy ciąć, wtedy wiemy dokładnie, jak przełożyć tą listwę, żeby mieć idealne, że tak powiem, cięcie i widzimy dokładnie, ile żazu nam zabiera, jaki jest odstęp żazu od gumy. A dodatkowo, dlaczego jest guma, a dlaczego to nie zrobili na przykład na stałym wymiarze bez gumy? Chodzi o to, że w momencie cięcia materiału, gdzie mamy na przykład płytę wiórową stolarską, oklinowaną, chodzi o to, że piła nam zawsze troszkę dociska, że tak powiem, od góry laminat, przez co przy ruchu tarczy, oczywiście jeżeli używamy powiedzmy najpierw nacięcia z góry, to jakby traci ten efekt, ale jeżeli robimy tak, że tniemy na raz i od razu piłę zagłębiamy w cały materiał i tniemy po całym materiale, chodzi o to, że spod spodu laminat nie jest aż tak mocno wyrywany, w sensie ta guma dociska laminat, przez co nie mam aż takich dużych wyrwań na samym laminacie, czy lakierze, czy ewentualnie innej powłoce, która kryje nam płytę. Bardzo fajny element, przede wszystkim daje nam stabilizację prowadzenia samej piły, plus oczywiście precyzję, dokładność, także bardzo fajny sprzęt, same takie szyny, że tak powiem, w firmach typu Festool, Makita, Bosch są piekielnie drogie, praktycznie w cenie całego tego zestawu. Tutaj macie w granicach bodaj 400 zł. Są też różne promocje sporadycznie w Lidlu. Myślę, że dla amatora bardzo fajny sprzęt. Oczywiście dla profesjonalisty, który tnie formatki, on i tak pewnie zamówi albo w hurtowni, albo ma piłę panelową, albo innego typu rozwiązanie bardziej dokładne. Natomiast dla pracy majsterkowicza, może nawet ciut, że tak powiem, wyżej, czyli dla osoby, która coś tam robi sporadycznie. Bardzo fajny sprzęt, ja polecam ze swojej strony, pracuję na nim. Tu jest bodaj 1200 W, tak, 1200 W. W zupełności wystarczy, nie spotkałem się z tym, że mi w materiale stawała piła, czy brakowało jej mocy, tnie bardzo ładnie. Najważniejsze w takich piłach, pamiętać o tarczach. Ta fabrycznie założona, umówmy się, nie jest najlepszej jakości, ale zakładając tutaj tarcze, czy Festoola, czy Boscha, czy Makity, profesjonalne tarcze z dobrze dobraną ilością zębów, przede wszystkim ostre, macie szansę uzyskać bardzo dokładne cięcia, bardzo precyzyjne, bardzo ładną krawędź po cięciu, żaz po cięciu. Także myślę, że nic dodać, nic ująć. Pokażę Wam później jeszcze filmy, jak tniemy tym. Mówię, prawdopodobnie też ona weźmie udział w naszym projekcie montażu kuchni, na który zapraszamy. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, że oglądacie nasz kanał. Pozdrawiamy, dziękujemy za wszystkie lajki. Daje nam to dużo radochy i frajdy. Dzięki wielkie, pozdrawiamy, hej.